Czy wiecie, gdzie znajduje się największy hotel świata? Odpowiedź potrafi zaskoczyć, bo wcale nie w USA czy w Dubaju. Gigantyczny kompleks First World Hotel & Plaza położony jest wśród gęstej tropikalnej dżungli na wysokości ponad 1600 metrów nad poziomem morza. Oferuje ponad 7000 pokoi, spory park rozrywki i największe w kraju kasyno. Kompleks Genting Highlands położony jest w Malezji, niecałą godzinę jazdy od stołecznego Kuala Lumpur. Sama podróż do hotelu kolejką linową dostarcza już niesamowitych przeżyć, a widoki z okna pokoi hotelowych też często zapierają dech w piersiach. Pomimo wpisania obiektu do Księgi Guinnessa w 2015 roku nadal jest ciągle rozbudowywany, a w jego sąsiedztwie wyrastają też kolejne apartamentowce. W tym filmie pokażę wam ten obiekt od środka i zobaczymy, jak żyje się w takim potężnym molochu, gdzie sama recepcja hotelowa jest wielkości lotniskowego terminala. A całość bardziej przypomina samowystarczalne miasto niż zwykły hotel. Zapraszam na kolejną niesamowitą podróż. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Witam serdecznie. W tym filmie udamy się do największego hotelu na świecie. Jest to największy hotel pod względem liczby pokoi. Został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa i póki co jeszcze nic większego nie zbudowano. Mowa tutaj o resorcie Skyward Genting Highlands. Na kompleks Genting Highlands składa się kilka hoteli, ale hotel First World jest uznawany za największy na świecie. I Chińczycy dbają o to, aby tak pozostało. Więc pewnie jak ktoś zamarzy sobie wybudować coś większego, to oni go rozbudują, by nadal był tym pierwszym, największym na świecie. Resort położony jest około godzinę jazdy od stolicy Malezji Kuala Lumpur. Możemy tutaj dostać się autobusem za 10 ringgitów, na przykład z dworca Pudu. Autobusem dojeżdżamy sobie do stacji kolejki Avana, skąd możemy kolejką górską dostać się na sam szczyt. Ewentualnie wybrać drogę lądową, która jest bardzo kręta, trudna. Też jechaliśmy tutaj raz samochodem. Dziś jednak wybraliśmy opcję wyjazdu kolejką. Kolejka kosztuje 10 ringgitów w jedną stronę za osobę. Bilet na kolejkę można zakupić na miejscu, jak już przybędziemy na stację, albo wcześniej przez różne aplikacje. Autobusy z Kuala Lumpur dojeżdżają do dolnej stacji kolejki linowej, przy której mieści się też olbrzymie centrum outletowe. Wybór sklepów jest ogromny, więc przy okazji można zrobić też zakupy. Na dole w galerii jest terminal autobusowy, skąd odjeżdżają autobusy i przyjeżdżają z TBS-a, KL Central i stacja metra Titiwangsa. I są automaty tutaj też do zakupu biletów. Tutaj jest jakiś sklep Coach, nie znam nawet tej marki, ale chyba mają dobre promocje albo są popularne w Chinach, bo ludzi stoi tutaj bardzo duża kolejka i ochroniarz wpuszcza pojedynczo, żeby się tam nie tłuczyli zbytnio. Jest tu przede wszystkim chłodniej, więc można sobie spokojnie pochodzić, a z galerii jest widok na góry. Ze smakiem Malezji nieodłącznie kojarzy mi się zawsze taka herbatka cytrynowa, oshi. Niby to jest japoński smak, jest dostępna wszędzie w Malezji i naprawdę smakuje świetnie, gasi super pragnienie. No i nie jest przesłodzona jak inne napoje. Marek różnych jest tutaj naprawdę zatrzęsienie, ale w sumie ceny są podobne do tych, które mamy w Polsce. No może nieznacznie taniej, jakieś tam 10-20%. Co mi się tu rzuciło w oczy, że jest dużo takich serii limitowanych, których nigdy w życiu nie widziałem w Polsce. Jak ktoś szuka oryginalnych rzeczy dla siebie, a
nie chcę wyglądać tak jak wszyscy, co ubierają się w sieciówkach, tak można tutaj naprawdę kupić ciekawe rzeczy. Jeżeli wybieramy się na górę kolejką linową, tak są tutaj dość restrykcyjne limity odnośnie bagażu. Można ze sobą zabrać wyłącznie mały plecak. Nie zabierajcie żadnych walizek, żadnych wielkich plecaków backpackerskich, bo nie zostaniecie po prostu wpuszczeni na pokład kolejki. I wtedy trzeba będzie sobie zostawić bagaż w schowku, co jest oczywiście opcją dodatkowo płatną. I możemy sobie wyczarterować całą gondolę na 6 osób ze szklanym dnem za 300 ringgitów. Do kolejki linowej jest ograniczenie do jednego bagażu na osobę i musi się on zmieścić w tym pojemniku, czyli coś jak na lotnisku. A jeżeli się nie zmieści, bądź chcemy wziąć dodatkowy, to 20 ringgitów od sztuki. A jak nie chcemy za to płacić, to możemy sobie zostawić w przechowalni, która też jest oczywiście płatna. Przechowalnia bagażu, ceny od 20 do 60 ringgitów za pozostawienie bagażu. Kolejki wchodzimy jak na lotnisku, są bramki metali, bagaże są prześwietlane, pełna kontrola bezpieczeństwa. Nie jest problemem załapać się na prywatną kabinę, nie trzeba płacić 350 ringgitów za wynajem prywatnej. Wystarczy dobrze przekalkulować wejście i mamy za 20 ringgitów prywatną kabinę. Możemy sobie zwiedzać, no niestety szyby są dziś mokre, jest sporo chmur, a i tak się już rozwidniło, bo jeszcze 15 minut temu nie było widać zupełnie nic. Tak się może wydawać, że ta pogoda będzie cały dzień, nic z tych rzeczy. Za pół godziny może być 30 stopni i świecić słońce. Tutaj się to zmienia w ciągu dnia wielokrotnie, naprawdę. Nie ma co w ogóle sprawdzać prognozy pogody, to jest loteria. Po emocjonującej 15-minutowej podróży w górę kolejką linową docieramy do resortu Genting Highlands. Światowy rekord Guinnessa, największy hotel na świecie pod względem liczby pokoi. 7351 pokoi potwierdzonych, a budują się nowe, będzie jeszcze większe. W tej chwili mamy Ramadan, więc nie ma tutaj tłumów. Ogólnie kompleks jest przeznaczony raczej dla Chińczyków, ale Malejowie też z niego często korzystają. Celowo wybrałem właśnie termin Ramadanu, żeby nie było tłumów, będzie tutaj łatwiej się poruszać i Wam pokazać wszystkie atrakcje, które ma do zaoferowania to miejsce. Hotel posiada automaty do automatycznego check-inu. W teorii powinno się zeskanować paszport i wyskoczy nam już zakodowany klucz. Ale czy w praktyce to zadziała? Poprzednim razem nie zadziałało, tym razem również nie zadziała. Być może jak ma się chiński paszport, to by się udało, ale z polskim musimy jednak udać się do tradycyjnego check-inu. A w recepcji tłumy. No, jako że jest to największy hotel świata, no to wiadomo, że wiele osób będzie chciało się tu zameldować. Głównie to Chińczycy, bo Malejowie w Ramadanie nie podróżują, nie bawią się, więc dziś tylko Chińczyk. Jednak nie jest to takie proste. Najpierw trzeba odstać swoje w kolejce po numerek do check-inu, a dopiero później odstać w następnej kolejce, żeby się zameldować. No i to wszystko myślę, że godzina jak nic. Ostatnim razem proces check-inu zajął tutaj około 2 godzin. Zobaczymy, ile potrwa to dzisiaj. No i jeszcze trzeba było doliczyć wtedy ponad godzinę na znalezienie wejścia do tej recepcji, co nie było proste, jeżeli przyjeżdża się tu autem. Po odstaniu swojego w kolejce do pierwszego z kiosków pracownik wprowadził numer paszportu do systemu i teraz dopiero możemy skorzystać z automatycznego kiosku do check-inu i być może się uda. Wybieramy sobie, czy pokój ma być dla palących, czy niepalących. Jeżeli chcemy sobie wybrać piętro, to trzeba dopłacić. Możemy sobie od razu wybrać tutaj śniadanie. Bufet kosztuje 30 ringgitów za osobę. Można sobie wybrać tylko na poszczególne dni. I dodatkowo doliczają jeszcze 6 ringgitów tutaj podatku lokalnego. No tak sobie władze stanu wymyśliły.
Dostaliśmy już zakodowane klucze, mam nadzieję, że będą działać, oraz vouchery na śniadanie. Czas teraz poszukać pokoju. No, recepcja hotelu jak na chińskie duże projekty nie robi wrażenia, ale musimy pamiętać, że to nie jest resort luksusowy. Zamysłem twórcy tego miejsca było to, żeby to było miejsce masowe, w miarę tanie i dostępne dla każdego. I głównie chodzi o to, że Chińczycy przyjeżdżają tutaj, aby przewalać pieniądze w kasynie, bo na kompleks składa się kilka hoteli, kasyno oraz galeria handlowa olbrzymia. Są tutaj też outlety różnych znanych marek światowych. Można coś kupić też w dobrych cenach. Biznes się kręci. Jako że w Malezji nie ma zakazu palenia w hotelach, w pokojach, tak są piętra dla palących i niepalących. Na tych dla palących śmierdzi straszliwie. Można się udusić, jak ktoś nie pali, ale na szczęście jest opcja dla niepalących. Są też elektroniczne klucze. Możemy sobie pobrać aplikację, telefon i otwierać drzwi od pokoju telefonem za pomocą NFC. Hotel składa się z 3 wież. Każda z nich ma po 24 piętra, setki pokoi. Trzeba szukać naszego. Korytarz zdaje się nie mieć końca. Bardziej przypomina to jakiś akademik niż 3-gwiazdkowy hotel, bo taki standard właśnie ma ten obiekt. Jak ktoś chce przespać się w 4-gwiazdkowym, to też jest tutaj taki hotel. On jest mniejszy. Idziemy korytarzem już jakieś 5 dobrych minut, a pokoju nie widać. I wreszcie się udało. Pokój numer 15734. I co mamy w środku? Umywalka w przedpokoju, malutka bardzo toaleta jak w pociągu i bardzo malutki prysznic. Prześpij się i idź przegraj pieniądze w kasynie. 2 łóżka, telewizor miniaturowy, małe biurko z sejfem. Bo jak wygramy, wiadomo, hajs w kasynie, to trzeba schować. Jest suszarka, jest dzbanek na wodę. Wodę sobie można przynieść z korytarza, z automatu. Nie ma tu lodówki i nie ma widoku, bo mamy okno czarne. Nie wiem dlaczego. Mamy dzisiaj pokój z oknem, ale z widokiem na kolejny hotel, więc słabo. Ale za tą cenę to nie jest źle, bo udało się go wyrwać w naprawdę tanich pieniądzach jak na ten hotel. Pokój ten kosztował 90 zł za dobę, co jest bardzo dobrą ceną w tym obiekcie. W zeszłym roku w podobnym terminie trzeba było zapłacić tutaj ponad 300 za dobę, ale był przynajmniej piękny widok z okna. Teraz była jakaś promocja ramadanowa i akurat udało się go wyrwać trochę taniej. Ale nie chodzi o pokój, bo tu nie przyjeżdża się leżeć w pokoju. W pokojach hotelowych nie ma internetu, więc trzeba bazować na swoim. Pamiętajcie o tym. Wi-Fi można złapać w lobby wyłącznie. Na korytarzach są takie automaty z wodą zimną i gorącą, znaczy zimną w temperaturze pokojowej. Można tu sobie napełnić dzbanek, który jest w pokoju. No i gorąca woda, wrzątek, służy do zalewania chińskich zupek. Chińczycy nie mogą się bez tego obyć, więc musi to być na każdym kroku tam, gdzie przebywają Chińczycy. Zjemy tutaj każdą kuchnię świata. W sumie nie jest jakoś drogo, bo ceny są, zależy w której oczywiście knajpie, ale są takie typowe warunki malajskie, gdzie zjemy w tej samej cenie co na mieście, więc nie ma z tym problemu. Pomimo, że część restauracji jest mocno drogich, tak można też zjeść coś tutaj tanio. No jest 2 razy drożej jak na ulicy, do 20 zł jakieś danie można zjeść. Trzeba od razu kupować całej doby w hotelu, bo można sobie kupić 4 godziny, na przykład jak się ktoś zmęczy w kasynie i chce chwilkę odpocząć, to za 50 ringgitów 4 godzinki można się przespać, odświeżyć, zmyć z siebie grzechy pod prysznicem. Dziwi mnie, że w takim muzułmańskim kraju jest taka jaskinia rozpusty. Hazard. Tutaj są wszelkie odmiany LGBT. Tutaj już wszystko widziałem dzisiaj. Naprawdę różne cuda. Alkohol. I że to na to wszystko pozwalają Chińczykom. No. Bo tutaj nawet babka, kurde, okuli, 80 lat idzie grać do kasyna. Hotel w 2015 został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największy hotel świata pod względem liczby pokoi. I do dziś dzień utrzymuje tą pozycję. Jeszcze nikomu nie udało się pobić tej liczby pokoi.
I ta grupa Resort World ma kilka hoteli na całym świecie, w Azji oraz USA. Jeden jest w Europie, w Birmingham w Anglii. Sprzedają tutaj też różne loterie. Teraz jest jakieś losowanie do wygrania. Dziś jest samochód MG5. Tutaj jest pustka. Tam są tysiące ludzi, może nawet dziesiątki tysięcy ludzi. Kasyno ma 3 poziomy, jest olbrzymie. Są różne strefy z rozmaitymi grami, automatami i tak dalej, ale co kilkanaście metrów stoi defibrylator, czyli muszą być tam często jakieś zawały serca i inne zejścia. No i nie ma się co dziwić, bo niektórzy z grających to wyglądają, jakby już jedną nogą byli w grobie. Naprawdę są babcie jakieś takie 90-letnie. Jedna była zgięta w pół, po prostu już taka, no, garba dostała ze starości, ale miała jeszcze kamizelkę Louis Vuittona i Chińczycy się bawią. Jeżeli chodzi o przekrój klientów, no to 99% Chińczyk, oni to uwielbiają. No mogą sobie tutaj przyjechać, grać poza swoim krajem, wyprać pieniądze, ale jest tutaj jednak pewna weryfikacja, gdyż żeby odebrać nagrodę, to trzeba sobie najpierw założyć kartę, zarejestrować się z nazwiska, więc oni tu wszystko wiedzą, kto ile wygrał i tak dalej. Więc rząd monitoruje sytuację inaczej niż w chińskim Las Vegas, czyli Macao, o którym też możecie sobie obejrzeć film na tym kanale. Tam to jest całkowicie anonimowe. No i tu są te większe środki bezpieczeństwa, ale widać, przelewają się tu olbrzymie pieniądze. Na stołach rzucają całymi plikami kasy, są też emocje, jakieś tam awantury, krzyki. No ale no, nie można nagrywać, ale kiedyś ktoś z Was tutaj będzie, to polecam zajść i sobie zobaczyć w praktyce, jak to wygląda. Oczywiście grać nie polecam, bo niejednemu zniszczyło to już życie. Nie ma tutaj jakiegoś dress code'u, że ma się ubrać ładnie do kasyna jak w Polsce. W tych spodenkach, w klapeczkach, w łachmanach, w piżamach, jak to woli, co kto lubi. I tu jest ludzi dużo więcej niż w galerii. No i dobra, nie mam pojęcia jak w to grać, bo nigdy nie grałem w kasynie, to jest debiut. Płaciłem pieniądze dyszkę, grałem ringita, no wow. Znowu wygrałem pół ringita, ale zostało z dychy już 5,50. No i przegrałem 10 ringgitów, ale chwilowo nawet było 22 z tego. Pierwszy raz jestem w kasynie, znaczy byłem wcześniej, ale pierwszy raz gram w kasynie i zapewne ostatni. Nie pochwalam hazardu. Z nałogów wystarczy mi tylko zimne piwo. Są tutaj w tej chwili tysiące Chińczyków. Obracane tu są miliony ringgitów, ładów, dolarów, wszelkie możliwe gry hazardowe i widać tutaj każdy przekrój człowieka. Nie widać po nich bogactwa. Niektórzy wyglądają jak lumpy, od nastolatków po stare babki. Tutaj nikt niczego nie sprawdzał, dowodów, co my tu wnosimy i tak dalej. Niby są bramki tam, ale one były wyłączone. Pierwszego dnia przed zmrokiem zjeżdżamy jeszcze jedną stację niżej do chińskiej świątyni, w której gracze proszą duchy o szczęście i pomyślność. Pogoda w tym miejscu bywa bardzo zmienna i potrafi dostarczyć niesamowitych widoków. U stóp resortu Skyward jest piękna świątynia chińska, ufundowana i zbudowana oczywiście przez założyciela całego resortu. Można się tutaj dostać na dwa sposoby, albo samochodem, jest malutki parking, albo kolejką. Kolejka ma tutaj przystanek, więc jak kupimy sobie bilet, możemy po drodze w górę bądź w dół wysiąść i sobie tutaj pochodzić, ewentualnie zejść z góry z hotelu szlakiem. Jest Ramadan, więc nie ma tutaj przynajmniej Malajów, jest za to sam Chińczyk. A na górze nade mną
Już widać budynki resortu. Tam właśnie dojeżdża kolejka i widać, że cały czas to się rozbudowuje. Pomimo że jest to największy kompleks hotelowy na świecie, to widać, że dbają o to, aby nikt ich nie przebił i ciągle dobudowują nowe hotele, nowe budynki. Znajdują się tutaj jakieś dziwne takie dioramy z chińskiej mitologii. Dość makabryczne, tutaj gotujące się głowy, chyba piekło chińskie. Piękny zachód słońca dzisiaj jest taki bajkowy wręcz. Jest godzina 20, przy świątyni nie ma nikogo, jak widzicie, a jeszcze 3 godziny temu były tutaj naprawdę dzikie tłumy. Pomnik założyciela tego kompleksu, Tan Sri Dato Seri Lim Gong Tong. On pracował przy budowie elektrowni wodnej właśnie w tym terenie i zauważył, że panuje tutaj bardzo ciekawy mikroklimat. Temperatura jest o 10-15 stopni niższa niż w Kuala Lumpur, a że jest stąd bardzo blisko do Kuala Lumpur, to postanowił, że zbuduje tutaj kurort, żeby mieszkańcy stolicy mogli wypoczywać sobie właśnie w takim klimacie chłodnym, górskim. Jest naprawdę bardzo przyjemnie. Przyjemne 20 stopni w tej chwili. W porównaniu z KL, niecałą godzinę drogi stąd, w tej chwili jest około 28. To robi różnicę w tej betonowej dżungli naprawdę. I tu można przyjechać sobie odetchnąć. No i chwyciło. To wszystko chwyciło, jak widać, bo to się kręci. Pomiędzy świątynią a stacją kolejki jest jakieś chyba 200 metrów różnicy wysokości i nie ma tu normalnych schodów, są tylko schody ruchome. Nawet na chiński mur u siebie zrobili schody ruchome. Naprawdę poważnie. I taka ciekawostka, o ile w Malezji jest ruch lewostronny i wszystkie schody, które sobie zawsze jedziemy, to idziemy po lewej stronie, tak tu jest odwrotnie, czyli prawostronny, tak jak w Chinach. Zrobili po swojemu. Wszystkie napisy są wyłącznie po chińsku i po angielsku. No i wykrakałem w drodze powrotnej, awaria prądu nastąpiła. Na szczęście już ruszyło, a już się przestraszyłem, ale minutę stał wagonik. Teraz już jest większa chmura i widać nic. Wagoniki suną w mleku. Kolejny dzień, szukamy gdzie odbywa się śniadanie. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jedni kierują w lewo, drudzy w prawo. Na mapie nie ma w ogóle takowej restauracji, jaka jest napisana na kuponie. No i zostało pół godziny do czasu zamknięcia wydawania śniadań i pewnie nie zjemy, bo nie uda się odnaleźć, gdzie można spożyć ten poranny posiłek. Pytaliśmy już u policjantów, w restauracjach, teraz w kantorze. Każdy kieruje w zupełnie inny region tego kurortu. Śniadania zachciało 30 ringgitów, to się nie da nawet przejeść w Malezji, bo to jest kupa pieniędzy, a za 12-15 można sobie tu kupić posiłek do syta w dowolnej knajpie. Żeby znaleźć miejsce śniadaniowe za pierwszym razem, polecam wyjść o 7 rano. To może uda się zdążyć. Galerie handlowe i resorty to nie są moje naturalne środowiska. Ja nie potrafię się odnaleźć w takich miejscach. Pomimo że jesteśmy na dużej wysokości, tak przychodzą tu czasem małpy. Ta jest niegroźna, ale przez szybę chciałaby zaatakować jeszcze. Do środka nie wejdą, aczkolwiek chyba lepiej zamykać okno w pokoju. 10. pytana osoba. Nikt nie ma pojęcia, gdzie jest ten bufet śniadaniowy. A, czyli jednak z powrotem. Poprzednia osoba skierowała tutaj,
Kolejna kieruje tutaj. No są jakieś jaja, parodia. Że ci pracownicy powiedzieli, że to jednak będzie bardziej tam, skąd przyszliśmy. A szliśmy tutaj ponad 15 minut. I jak normalnie w hotelach jest jakaś obsługa, jakiś konsjerż, ktoś, kogo się można zapytać, co może coś wiedzieć na ten temat, tak tu nie. Trzeba po prostu pytać pracowników, którzy pracują tu w tych obiektach usługowych, no a oni za wiele nie wiedzą, no i jest problem. You go outside there, you see the waiting area, just wait for shuttle van, white color van with the orange logo. Kolejny gościu mówi, że mamy iść na jakiegoś busa i jechać busem do innego hotelu i tam dopiero będzie śniadanie. No i chyba do reszty. Nie będę mówił co, bo znowu powiecie, że przeklinam. Mamy jechać gdzieś busem, lecz nie wiadomo gdzie i może tam dadzą jedzenie. Jaja do spodu. No ale chętnych do tego busa jest ze 3 razy więcej niż miejsc. Więc postoimy tu sobie jeszcze pewnie z 30 minut kolejne. Ludzie zaczęli się tłoczyć, doszło do przepychanek. Każdy się pcha, no to kurde, już każdy jest wkurzony na tą całą sytuację. Jedziemy gdzieś, nie mam pojęcia gdzie. Po angielsku tu nie mówią kierowcy. Ostra awantura jest na zewnątrz. Szkoda, że nie rozumiem, co oni tam krzyczą. Wywieźli nas do kolejnego hotelu, który jest niecały kilometr dalej, ale jechało się ponad 10 minut i szukamy dalej. Nikt tu oczywiście niczym nie kieruje, nie ma żadnych znaków, nikt nic ci nie powie. Godzina 15, tyle zajęło znalezienie odpowiedniego miejsca, gdzie jest bufet śniadaniowy i ponad 3 km zrobione na nogach po hotelu. Tyle wskazuje zegarek, do czegoś się wreszcie przydał. Zero oznakowań, brak kompetentnych pracowników, wszystko po omacku. Bufet jest spory, można sobie nawet zrobić własną zupę, no ale człowiek za bardzo też z tego może nie skorzysta, bo nie ma na to czasu. Kleiki ryżowe to nic w kwestii mego zainteresowania. Ryż, makaron, ryż, kurczak. Tu już wyjedzono coś, został tylko sos. Tu mamy bodajże wołowinę. Sos curry, też wyjedzono mięso, jest parata. Są rollsy, jajka, jakieś warzywa. Ogólnie jest wybór, przynajmniej dobrze, że tyle. Mamy babeczki, są krążki ryżowe, jakieś gofry, podła wędlina, podłe parówki, fasolka, czyli tu takie śniadanie amerykańskie. Tu różne płatki śniadaniowe, o tutaj możemy sobie skomponować surówkę, płatki śniadaniowe, o jest nawet jajecznica. Dalej mamy owoce, passion fruit, melony, a na deser babeczki i jakieś ciasta. Co więc można zjeść na takim śniadaniu? Wiem, że powiecie, że wygląda to jak, no ale to jest jak dla mnie tutaj najsmaczniejsza rzecz, która mi akurat odpowiada. Ta potrawa wyglądająca jak odchody to aloo gobi, czyli warzywa w takim charakterystycznym sosie. To jest indyjska potrawa, to jest bakłażan, groszek, często jest też okra, no i ryż polany sosem z orzeszków ziemnych. Reszta to było po prostu albo mięso, albo cebula, no i na deser dragon fruit oraz arbuz zielony. No i takie liche ciasteczka, no ale takie tutaj mają. Ogólnie rzecz biorąc, śniadanie nie jest tego warte, jest to jak w kurniku, jest tu bardzo głośno, bardzo dużo ludzi, pomimo że tu jest końcówka już, bo dotarliśmy na końcówkę, no i całe to zamieszanie, żeby tutaj w ogóle trafić, dotrzeć, zero organizacji, a tak jak już wspominałem wcześniej, tej ceny 30 ringgitów na osobę nie przejemy tutaj. Za te pieniądze byśmy sobie kupili 2 porządne posiłki, które ciężko by było zjeść. Nie lubię takich klimatów, właśnie tych molochów resortowych, galerii handlowych. Jesteśmy teraz w tej 4-gwiazdkowej części kompleksu. Jest tutaj wyraźnie czyściej, jakoś bardziej zorganizowanie, ale nadal trzeba przejść długą drogę, aby wrócić do naszej części. I tak dla porównania z bufetem śniadaniowym, zobaczcie ile można zjeść za 30 ringgitów. Już za 5 ringgitów zjemy sobie takie na przykład danie. Czyli mógłbym zjeść takich 6. No nie dałbym rady. Szczerze to było najtrudniejsze śniadanie w życiu. Całość, żeby tam dotrzeć, zjeść i wrócić, zajęła 2,5 godziny. Licznik pokazał
ponad 4 km zrobione na nogach. Szczerze to w tym czasie myślę, że szybciej by było upolować jakąś kurę, oskubać i ją upiec. Na pewno byłoby szybciej niż dotrzeć na to śniadanie i wrócić. Po co ludzie przyjeżdżają do tego miejsca? Jedni chcą przegrać swój majątek w kasynie, inni po prostu się tutaj zabawić, a jeszcze inni odwiedzić park rozrywki. Bo znajduje się tutaj oprócz największego kasyna w Malezji ponoć też największy park rozrywki, a w zasadzie kilka parków. My teraz pójdziemy do tego największego kompleksu Skywards. Bilet można sobie kupić w automacie. Dla niemalezyjczyków kosztuje on 198 ringgitów. Jak kupimy go sobie wcześniej online, to zapłacimy tylko 130. Ciekawy proces automatyczny. Trzeba dać odcisk kciuka. Po przekroczeniu magicznej bramy jesteśmy w jakiejś kosmicznej ulicy kolorowej, która jest wypełniona sklepami, straganami. Tak wygląda mapa całego parku. Część atrakcji jest wyłączona w tej chwili z powodu remontu albo jakiejś awarii. Część będzie dopiero chyba w przyszłości, z tego co tutaj mapa nam wskazuje. Ale na cały dzień jest tutaj co robić. Budowano tutaj kilkanaście stref tematycznych, wzorowanych na różnych lokacjach ze świata albo inspirowanych znanymi hitami filmowymi. Nie wszystkie są chyba dzisiaj też otwarte, dostępne, bo tu trwają jakieś remonty i już z kolejki linowej było widać, że część jak gdyby tego parku uległa zawaleniu. Jak wiele rzeczy w Malezji w ostatnich latach. Zobaczymy, z czego da się skorzystać. Jako że jest Ramadan i środek tygodnia, tak nie ma dziś kolejek, spokojnie można sobie skorzystać ze wszystkich atrakcji, a park jest otwarty krótko, bo niby tylko od 10 do 17, więc normalnie gdyby były tu tłumy, to chyba byłby problem, żeby skorzystać z tego wszystkiego. Wchodzimy do pierwszej atrakcji, która jest inspirowana filmem Planeta Małp. Całość była zrobiona w takiej konwencji 3D, stąd ciężko jest to nawet pokazać na wideo jakkolwiek, ale fajne doświadczenie. Oczywiście wychodzimy przez sklep, w którym można kupić pamiątki, gadżety związane z filmem. No i ceny są całkiem przystępne, dużo niższe niż w innych tego typu obiektach na świecie. Oprócz atrakcji wzorowanych na filmach są oczywiście różnego rodzaju karuzele. Można z nich tutaj korzystać dowoli, jeszcze w taki dzień jak dziś. Nie ma kolejek, więc spokojnie można byłoby i po kilka razy. Idziemy na kolejną lokalizację. Andromeda Base. I to jest chyba jakaś karuzela. I wyjeżdżamy pewnie do góry i obraca na wszystkie strony. Sporo niestety obiektów jest zamkniętych, tak jak tutaj jakaś kantyna miała być, ale niestety nie ma. Zauważcie, że w odróżnieniu od parków Disneya czy Universal tutaj nie ma kolejek. Można od razu sobie wejść z marszu praktycznie do każdej atrakcji, nie trzeba wykupywać Priority Passa. Tutaj kolejna jakaś karuzela, z której nie skorzystamy, gdyż jesteśmy po tak obfitym, przepysznym śniadaniu, że wszystko by tu chyba wylądowało z powrotem na tej posadce, a szkoda by było. No i ja teraz czekam, aż ktoś puści pawia. Do niektórych atrakcji nie możemy wnosić plecaków i innych przedmiotów. Wtedy trzeba skorzystać z przechowalni bagażu, która jest płatna. 20 ringgitów za mały schowek, więc lepiej sobie to wszystko zostawić w hotelu, jeżeli zamierzamy jeździć właśnie tego typu kolejkami i karuzelami. Nachodzi chmura tutaj, także już ten kolorowy nasz hotel za chwilę zniknie w chmurach. Tak to tutaj jest. Żyje się po prostu w chmurach. Pasuje do tej bazy kosmicznej nawet to wszystko. Tu jest jakaś kolejna baza. TikTok Dance Challenge. Właśnie, to jest to, co ich interesuje głównie. Wygląda to jak tunel do nieba. Kolejna strefa, epoka lodowcowa. Widzę, że przygotowano tu atrakcje i dla najmłodszych, i dla tych, co potrzebują zastrzyku adrenaliny.
wszystko jest na licencji amerykańskiej, więc wygląda to naprawdę fajnie, spektakularnie, jak w każdym innym porządnym parku rozrywki. Jak lubicie roller coastery, to tu powinniście być zadowoleni, bo jest kilka dość wysokich i groźnie wyglądających. Kolejna atrakcja, epoka lodowcowa. Znowu rajd 3D, takimi poduszkowcami. No 4D może nawet, albo i 5. Tak to wygląda. Welcome to Geotopia. Open your chakras to the healing powers of the Shangri-La. A little hop here. I got a crystal holding me in the chakra. Greetings, bringing your tortured souls that you may be infused with the positive energy of the crystal. Kolejna strefa Epic. Pewnie też jakaś bajka, nie znam. Podróż do księżycowego raju. Zrobili tu fajny bajkowy świat. To wszystko jest na licencji 20th Century Fox. Wielki świat zawitał do Malezji za pomocą chińskiego kapitału i naprawdę mają tutaj kawał porządnej, solidnej rozrywki. No i w odróżnieniu od wielu podobnych parków tematycznych, które już dawno upadły i porasta je dżungla, tak to działa wiele lat i pewnie działać będzie z uwagi na bliskość stolicy i licencje na światowe hity, produkty. Let's go meet the protectors of the forest, the Leafmen. Hey, Leaf Boy, that's your cue. No, jakbym był dzieckiem, to chciałbym coś takiego przeżyć. Fajne potwory chlapią tutaj nas wodą. Chińczyki się boją, zakrywają. Najlepszego wam nie pokażę, bo trzeba to zachować, żeby przyjechać tutaj samemu. Jakaś strefa brazylijska. Wszystko jest stylizowane na karnawał w Rio. No oni uwielbiają tego typu klimaty. Mogą sobie porobić zdjęcia właśnie bez wyjeżdżania do Europy czy Ameryki Południowej. A tak tutaj wszystko mamy. Oczywiście na terenie parku też można kupić jedzenie. Zobaczymy w jakich cenach. No i jest drożej niż poza parkiem. Znacznie drożej, ale i tak jest bardzo tanio w porównaniu z jakimkolwiek innym parkiem tego typu na świecie. Nad parkiem widać teraz wagoniki kolejki linowej. Tak przyjeżdżamy w to miejsce, widząc z góry, co się tutaj dzieje. A teraz możemy zobaczyć to z innej perspektywy. Kolorowe bryły to dwie wieże hotelu Skywards. Tutaj można zrobić sobie zdjęcia na Harley'ach. W przyszłości ma być tu atrakcja, na której będzie można się przejechać na takich Harley'ach, ale jeszcze to nie działa. O, ale zrobiono tutaj amerykańską ulicę w takim motocyklowo-rockowym stylu. Już atrakcji nie ma, ale już gadżety sprzedają motocyklowe. To ciekawe jest. Dla Azjatów naprawdę nie lada atrakcja. Tutaj kolejna karuzela, Global Defender. No i tam część parku zamknięta. Remont, wszystko się wali chyba. Tutaj widać, że im się atrakcje walą. O, wszystko grzyb i glon porasta. Tam coś odpadło. No także tak to dbają, nie? Pewnie pandemii nie przetrwało to wszystko. Skorzystanie z atrakcji, z których chcieliśmy skorzystać, zajęło nam niecałe 2 godziny. I w zasadzie już moglibyśmy wychodzić z tego parku. Oczywiście gdybyśmy chcieli skorzystać jeszcze z tych wszystkich roller coasterów, karuzel, jest ich tu jeszcze kilka, no to myślę, że drugie tyle trzeba by było tutaj czasu poświęcić. Jak ktoś tego nie lubi, no to nie ma tu za wiele do roboty.
Jeżeli chcecie tu przyjść z dziećmi, jak najbardziej na pewno będą w niebo wzięte, bo jest bardzo dużo atrakcji takich dla dzieci, takich malutkich karuzel oraz wizualnych bodźców, które może dostarczyć to miejsce, ale tak dla dorosłych na pół dnia w zasadzie zabawy. I to wszystko. Na pewno nie warto wykupywać tu Priority Passa ani kilkudniowego biletu, bo uważam, że będzie to strata czasu i pieniędzy. Na szczęście nie ma tutaj takiego parcia na wyciąganie dodatkowych pieniędzy jak w USA. Jest taniej, można zjeść jedzenie w rozsądnych pieniądzach. Tutaj widzicie pizzę czy jakieś danie zjemy za 20 ringgitów. Są nawet opcje tańsze i za 10-12. Też coś wypijemy sobie za 5 do 10 ringgitów, więc tragedii nie ma. Atrakcja związana z filmem Dzień Niepodległości niestety jest zamknięta, a szkoda, bo właśnie liczyłem najbardziej na odwiedzenie tego miejsca. No cóż, ale musiał się chociaż człowiek zadowolić planetą małp. Na terenie obiektu jest też kilka restauracji wzorowanych na produkcjach filmowych, tak jak ta z epoki lodowcowej. Można sobie coś zjeść w takich fajnych klimatach. No, ceny są tutaj powiedzmy razy 2 niż normalnie w sklepie, jak chodzi o napoje. Taki zestaw wegetariański można tutaj zjeść za 19 ringgitów. Śmiesznie tanio. Niestety, jak to bywa w chmurach, pogoda jest bardzo zmienna. Nagle w momencie zrobiła się potężna mgła, zaczęło padać i większość atrakcji pozamykano, gdyż w deszczu jest zbyt niebezpiecznie, żeby z nich korzystać. Trzeba teraz uciekać w deszczu, ale na szczęście jest przynajmniej taki mistyczny klimat. Można się poczuć jak w niebie, naprawdę. Przed chwilą piorun pierdyknął w maszt kolejki chyba. Jeden ze słupów podtrzymujących trakcję. Kolejka stanęła. No to ludzie mają piękne wrażenia teraz. Na szczęście wczoraj się to nie trafiło i mam nadzieję, że jutro na powrocie nie będzie burzy. No akurat nie filmowałem, ale był straszny błysk i huk, aż się zrobiło tutaj poruszenie. Kobiety zaczęły piszczeć, ludzie zaczynają uciekać do tego tunelu. No i sobie ludzie tam posiedzą teraz pewnie. W takich oto okolicznościach, wśród chmur, kończę dla Was relację z parku rozrywki, ale to nie koniec, bo ten kompleks jest jeszcze olbrzymi. Więc idziemy zwiedzać dalej. Jeżeli ktoś lubi rollercoastery, karuzele i tego typu atrakcje, to tutaj mamy cały pakiet w cenie jednej chyba kolejki górskiej w Polsce. Więc jeżeli jesteś fanem adrenaliny tego typu, to myślę, że będziesz zadowolony, zadowolona, polecam. Ja tam wolę adrenalinę innego rodzaju, na przykład jak mnie milicja goni na jakimś proteście z pałami i gazem. To są wrażenia. W hotelu można spotkać takie automatyczne roboty sprzątające i nawet jakby mieć jakikolwiek widok z okna, tak może to niewiele dać, bo jak trafimy na pochmurny dzień, to będziemy cały dzień w chmurze i widoczność jest w tej chwili na jakieś może 5 metrów maksymalnie. Wewnątrz kompleksu znajduje się kolejny park rozrywki Skytropolis i ten już jest odporny na warunki pogodowe. Tutaj płacimy za każdą atrakcje osobno, ceny są różne, do wyboru mamy sporo tutaj jakichś karuzel, mniejszych, większych, jest też kolejka górska, która jeździ tutaj w środku takimi gondolami. Można sobie też przejechać tyrolką przez cały ten kompleks, no albo iść do kasyna. I takich jeszcze mniejszych, tematycznych parków rozrywkowych jest tutaj poukrywanych naprawdę sporo. Tutaj mamy jakiś Adventureland ze sztucznym słoniem, który trąbi jak opętany co chwilę. Jurassic World, jakaś epidemia zombie. Tutaj mamy cennik pakietu atrakcji. Samo zombie kosztowałoby 39, ale wszystkie 5 atrakcji mamy za 98. Pewnie kolejne 2 godziny zabawy. No i te dinozaury się nawet tutaj ruszają. I jest co robić, nawet jeśli pada deszcz. Ceny też nie są jakieś tutaj mocno drogie. Każdy znajdzie coś wedle własnych zainteresowań. Jest tutaj teraz bardzo pusto.
Dlatego, że Chińczycy przyjeżdżają głównie na kasyna. Ich interesuje hazard, a te całe parki rozrywki i rozrywkę dla dzieci to zapełniają Malajowie, którzy w tej chwili nie powinni przynajmniej uczestniczyć w tego typu rozrywkach, gdyż trwa Ramadan i każdy bogobojny muzułmanin powinien się powstrzymać w tej chwili od uciech i rozrywek, więc odwiedzenie tego typu miejsca w Ramadanie akurat w kraju muzułmańskim jest bardzo dobrym pomysłem, gdyż nie będziemy stać w kolejkach ani przepychać się przez tłumy. Jest tu mnóstwo salonów gier, oczywiście to jest płatne, trzeba użyć tutaj gotówki, ale dzieci oraz starsze dzieci też będą miały tutaj co robić, chyba nawet na długie dni, bo gier jest od cholery i dla młodszych i dla starszych. Można i pograć na bębnach, ale jeśli nie chcemy grać w kasynie, tak można sobie zapewnić adrenalinę w inny sposób. Bo tutaj wewnątrz galerii też mamy kolejki, rollercoastery dostępne. Mamy tu również sekcję poświęconą łucznictwu, jest też kręgielnia, jest jakiś teatr światła i dźwięku. Naprawdę sporo różnych atrakcji, różnorodnych. Tutaj mamy krzywe lustra. Atrakcji dla dzieci jest naprawdę dużo. Myślę, że tydzień to mało, żeby z tego wszystkiego skorzystać. Jakieś baseny z piłkami, zjeżdżalnie, dmuchańce. Też chodzi tu mnóstwo policji. Jest tu komisariat, kostnica też na zwłoki, jakby komuś się zmarło podczas tych emocji w kasynie albo na kolejce. Można spróbować swych sił wokalnych w studiu karaoke. No i możemy tutaj pograć w różne ciekawe gry. Są i horrory, jest i coś dla dzieci, Mario Bros. Godzina kosztuje tylko 88 ringgitów i można spróbować swych sił w wirtualnej rzeczywistości. Mamy tu również kino IMAX, można wybrać się na jakiś ciekawy film, są też występy okazjonalne i wszystkie jakieś bilety, aktywności możemy sobie zabukować w aplikacji Genting. Tutaj jest też przewodnik po całym obiekcie, można sobie zobaczyć, jakie są aktualnie oferowane promocje, atrakcje. Często są jakieś kupony rabatowe. Zamówimy sobie tutaj też kartę do kasyna, jeżeli chcemy iść grać. No i jest elektroniczny klucz, więc nie musimy mieć karty magnetycznej, żeby wejść do pokoju, tylko otwieramy sobie pokój aplikacją. Jest też osobna aplikacja odnośnie parku Skyward. Tutaj też możemy zabukować dostęp do poszczególnych atrakcji, żeby nie stać po prostu w kolejce, a niektóre są dostępne wyłącznie na rezerwację. Tego jeszcze nie widziałem. Zjazd na zipline w galerii handlowej, ale jaja. I zjazd przez galerię handlową kosztuje 40 zł. Czego to Chińczyki nie wymyślą? Trochę chińskiego kiczu, ale ogólnie ciekawie. O, są jego karty. W Parku Jurajskim można sobie pojeździć. Mnóstwo restauracji tematycznych, salony masażu, fish spa, sala zabaw dla dzieci w klimacie dżungli. To jest jak w wesołym miasteczku. Zaawansowana, nowoczesna chińska technologia. Możemy sobie pojeździć robotem, siadamy kombinezon. Widzę, że Chińczyki wyrabiają sobie tutaj karty stałego klienta i zbieramy sobie punkty, później za korzystanie z atrakcji, za zakupy tutaj w sklepach. Punkty można sobie wymienić później na przykład na darmowy nocleg. Też widzę, tam losują numerki tych kart, można dodatkowo jakąś nagrodę wylosować. Malezja nie słynie z alkoholu, więc co można tutaj robić, jeżeli nie grasz w kasynie albo nie jeździsz tymi różnymi kolejkami? Nie nastawiajcie się na takie barowo-imprezowe życie, jakie ma miejsce w innych krajach. To oczywiście alkohol jest trudniej dostępny, oni tutaj też tak nie piją, możemy tu sobie kupić go w sklepach typu 7-Eleven, z tym, że jedno piwo kosztuje około 10 zł, ale w takich knajpach jak tutaj za 2,5 litrową wieżę piwną zapłacimy 100 ringgitów, czyli 90 zł. To myślę, że i tak jest to bardzo dobra cena w porównaniu do jakichkolwiek innych resortów na świecie. Knajpy na wysokim poziomie, kuchnia japońska, dania takie dekoracyjne, proszę. 29-25 ringgitów za krewetkę. Także jest śmiesznie tanio. To wszystko wygląda bardzo ładnie, nie jest zatłoczone. Tutaj mamy 1,5 litrową wieżę piwną Heinekena za Carlsberga za 135 ringgitów. No, w zależności od standardu lokalu, wiadomo, cena będzie różna, ale piwo jest tutaj, ogólnie alkohol najdroższy. Mają tu bardzo ciekawe wystroje niektórych lokali. Wieczorami też odbywają się występy różne. Można się załapać na jakiś koncert albo występ DJ-a.
Jest to zrobione naprawdę na poziomie, ale Malejowie nie piją, bo im nie wolno. Dlatego korzysta z tego wyłącznie Chińczyk, ewentualnie Hindus, bo białych turystów zachodnich jest tutaj naprawdę bardzo mało. Są to pojedyncze osoby stanowiące mniej jak 1% na pewno tutaj gości, co dziwi, bo w oddalonym o godzinę jazdy Kuala Lumpur mamy rocznie setki tysięcy turystów z Europy, drugie tyle z Ameryki, ale tutaj naprawdę dociera mało kto. Zjemy tutaj też praktycznie każdą kuchnię świata, więc nie ma się co obawiać, że człowiek umrze tu z głodu, bo są puby, bary, restauracje stylizowane na w zasadzie wszystkie jakieś tam popularne kraje na świecie, serwujące oczywiście ich kuchnię. Tutaj mamy kolejne zestawiki. I najlepsze jest to, że tutaj nie musisz pytać się o cenę, bo naprawdę pójdziesz gdziekolwiek i stać cię na wszystko. Tutaj nigdzie nie zapłacisz paragonów grozy, jak ma to miejsce w wielu jakichś tam turystycznych miejscach, w tym w Polsce, że człowiek wychodzi z włosami zjeżonymi na głowie albo łysy z takiej knajpy, płacąc kilkaset złotych za towar, który nijak nie był tego wart. Codziennie można jeść w innej restauracji, z innego kraju i w każdej będzie nas stać, bo nie zapłacimy tutaj więcej za obiad niż za kebaba w Polsce. Dodatkowo można tutaj sobie zrobić zakupy, bo jest też mnóstwo światowych marek. Można sobie coś też kupić w taniej cenie, są też outlety, można wyhaczyć fajne promocje. Kompleks hotelowy jest przeolbrzymi i faktycznie jest to chyba największy hotel świata. No, czegoś takiego nigdzie więcej nie widziałem. Jeden dzień to za mało, żeby to wszystko sobie tutaj zobaczyć. Nie ma takiej możliwości. Aby dokonać check-outu, wystarczy skorzystać z automatycznego kiosku. Po prostu zdajemy tutaj kartę. Jeżeli mamy dwie, to dwie. I to wszystko. Nie trzeba stać ponownie w kolejce w recepcji. To jest super sprawa. Jeżeli mamy coś do zapłaty dodatkowo, to wtedy od razu pojawi się informacja na ten temat. Jeśli chodzi o kolej linową, to jest to chyba najtańsza tego typu atrakcja na świecie, jaką spotkałem, bo przejazd w jedną stronę kosztuje tylko 11 ringgitów, czyli 10 zł, a w dwie strony obrócimy za około 18 zł. To jest zawsze mocno drogie, ceny są przesadzone, a tutaj możemy też wybrać się w taki rejs gondolą ze szklanym dnem, żeby mieć jeszcze lepsze wrażenie wizualne i kosztuje to tylko 3 dyszki w jedną stronę. Wracamy już kolejką linową na dół, na dworzec autobusowy. No, dzisiaj troszkę wieje wiatr, więc buja tutaj niesłychanie. Mam nadzieję, że przynajmniej dziś piorun nie trafi w trakcie, tak jak miało to miejsce wczoraj. No i podsumowując, czy warto wybrać się do Genting Highlands? Nie jest to może jakaś typowa atrakcja Malezji, którą koniecznie trzeba zobaczyć, ale jeżeli chcesz odetchnąć od upałów, które panują w Kuala Lumpur, można sobie tutaj przyjechać na dzień lub dwa. Jest to też coś zupełnie innego. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wyglądają resorty azjatyckie, to będzie to chyba najlepsza opcja. Poza tym, jeżeli lubi ktoś tego typu klimaty, tak będzie tutaj dużo taniej niż w tego typu podobnych miejscach w Europie czy Amerykach. Tu naprawdę jest bardzo tanio, możemy się zapoznać, jak działa potężny resort. Dodatkowo przespać dość tanio w najpotężniejszym hotelu na świecie, skorzystać z licznych rozrywek, bo oprócz parków rozrywki, atrakcji dla dzieci, dorosłych mają tutaj też spa, sauny, salony fitness i tak dalej. No i przede wszystkim kasyno, jest mekka hazardzistów, można tutaj przegrać każde pieniądze, wpaść w szpony nałogu, stracić mieszkanie, żonę, kochankę i cały majątek. Jest to miejsce z pewnością specyficzne, nie dla każdego, ale jeżeli dysponujesz większą ilością czasu w Malezji, nudzisz się w Kuala Lumpur, polecam zobaczyć. I czasem nawet z Kuala Lumpur możemy zobaczyć sam Genting, wyłania on się z chmur. Te wieżowce tutaj błyszczą po prostu w słońcu
Więc zwracajcie uwagę na północną stronę miasta, bo nawet nie wybierając się tu, czasem możemy obejrzeć to miejsce. No i poza tym można się tu wybrać też kolejką na niższą stację do Pagody, która położona jest troszeczkę niżej. Też piękna chińska świątynia. Wszyscy Chińczycy, którzy jadą tutaj do kasyna, obowiązkowo zatrzymują się tam, aby prosić duchy o pomyślność podczas gier. Ale chyba mało komu się to udaje, bo nie widziałem tam jakiejś ekscytacji u ludzi wychodzących z tych kasyn. Wyjął syreny, ale dlaczego? No bo ja straszliwie dzisiaj, no nic nie zrobimy. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu i zapraszam do podzielenia się swoimi wrażeniami w komentarzach oraz obejrzenia pozostałych filmów z malezyjskiej serii. Nie zapomnij też zostawić łapki w górę dla zasięgu i podesłać ten materiał swoim znajomym. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!